Dzień dobry kochani, to jest Temarans, ja jestem Mario. Dzisiaj Wigilia Nowego Roku, zatem od jutra zapewne wielu z nas postanawia zacząć biegać. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby zacząć biegać? Na moim przykładzie troszeczkę Wam o tym poopowiadam. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie dużo przyjemniej. Moją przygodę z bieganiem zaczynałem kilka razy. W większości przypadków, czyli w większości oprócz tego jednego ostatniego, kończyło się to na jednym incydencie. Dlaczego tak było? Już Wam mówię. Brak doświadczenia. Biegłem za szybko, ubierałem się za ciepło. Po kilku minutach już czułem się zmęczony, było mi za gorąco, zaczynały boleć mnie nogi, najbardziej bolały mnie wtedy piszczele. Nie było to fajne przeżycie. Generalnie było to pierwsze i ostatnie wyjście incydentalne raz na kilka lat. Już nie powracałem do tej wspaniałej czynności, jaką jest bieganie. Uwierzcie mi, bieganie może być bardzo przyjemnym sposobem spędzania czasu. Jak to zrobić, żeby właśnie tak było? Przede wszystkim mental. Świadomość, że jest to coś zupełnie nowego dla naszego organizmu. Dlatego też musimy sobie zdawać z tego sprawę i rozpocząć całą tą przygodę tak, żeby nie zakończyła się ona jeszcze szybciej niż sam pomysł. Gdybym dzisiaj miał zaczynać bieganie raz jeszcze, w pierwszej kolejności skupiłbym się na przyzwyczajaniu się do troszeczkę bardziej wzmożonego wysiłku przez czas około 30 minut, godzinę, coś w tym rodzaju. Mam tu na myśli albo szybki marsz, albo marszobiegi. Oznacza to, że ruszałbym szybkim marszem przez parę minut, potem bym troszeczkę potruchtał, potem znowu przeszedł do marszu, potem znowu potruchtał i tak przez około 45 minut. Gdybym dzisiaj miał zacząć moją przygodę z bieganiem, to nie ubierałbym się zbyt ciepło mimo chłodnej aury. Zadbałbym raczej o komfort poruszania się, co wcale nie oznacza, że przy minus 20 biegałbym w krótkim rękawku. Gdybym dzisiaj miał zacząć biegać, szukałbym miejsca, w którym czuję się dobrze, w którym jest fajnie, gdzie cieszy mnie samo przebywanie w takim miejscu. Gdybym to dzisiaj zaczynał moją przygodę z bieganiem, zadbałbym o to, żeby mieć wygodne, sportowe buty, przystosowane względnie do panujących warunków. Chodzi o to, żeby przede wszystkim było mi wygodnie, żebym czuł się dobrze, komfortowo, żeby nic mi nie przeszkadzało. Czyli wygodny ciuch, wygodny shoes, butelka wody i w drogę. Gdybym to właśnie dzisiaj miał zacząć biegać, wziąłbym ze sobą dobry humor. Kilka chwil spokojnej rozgrzewki, wymachy ramion, kręcenia bioder, jakieś delikatne przysiady i do marszu. Kilka minut marszu, potem przechodzę do truchtu, truchtam sobie przez kilkaset, kilkadziesiąt bądź nawet kilka metrów. Później z powrotem przechodzę do marszu, piję sobie wodę i ten proces powtarzam kilka razy. Gdybym to właśnie dzisiaj miał zacząć moją przygodę z bieganiem, zacząłbym od marszobiegów i właśnie w ten sposób zacząłem, kiedy ostatni raz próbowałem biegać i ta zajawka trwa do dzisiaj. Na początku tej aktywności prowadziłbym 2-3 razy w tygodniu, nie codziennie. Myślałbym o tym, żeby unikać kontuzji, żeby nic nie bolało, żeby ten proces był dość swobodny i gładki. Tutaj też uspokajam na efekty i możliwość podjęcia kolejnych kroków rozwojowych w bieganiu. Nie trzeba będzie długo czekać. Rozpoczęcie biegowej przygody jest trochę jak zmiana stylu życia. Warto mieć trochę cierpliwości, trochę dystansu do siebie, trochę spokoju i dać sobie czas. Pamiętam, że w ogóle ja to zapisałem się na bieg, na Runmageddon, to bieg z przeszkodami, 5-7 km jakoś tak. To był mój taki główny, motywujący cel. Bieg był w kwietniu, zacząłem marszobiegi z początkiem stycznia, potem już nie, przestałem biec.
przygoda biegowa to taki lifetime, ona potem trwa i trwa i dlatego warto podchodzić do tego spokojnie, z głową i nie zniszczyć się na samym wstępie, bo wtedy z tej przygody niestety pozostają tylko niefajne wspomnienia. Z takich uwag praktycznych to raczej nie zalecałbym biegania po lodzie, nie zalecałbym też biegania po błocie. Spokój, trzeba na siebie uważać. Na pewno należy kontrolować swoje zdrowie, robić podstawowe zestawy badań. Nie ma co ryzykować niepotrzebnie, bo jest ważne, żeby robić wszystko świadomie. Podsumowując, na początek marszobiegi 2-3 razy w tygodniu, odpoczywamy. Na marszobiegi ubieramy się lekko, tak żeby ubranie nie krępowało naszych ruchów, żeby nie było nam za gorąco. Ubieramy odpowiednie buty sportowe, odpowiednie do warunków i wychodzimy na 30 minut do godziny marszobiegu. Bieganie to fantastyczna sprawa, dlatego gorąco Wam dopinguję i trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze, żeby ten proces zapoznania się z tym sportem przebiegł sprawnie i bezboleśnie. Mam nadzieję, że ta krótka, luźna pogadanka podczas spaceru troszeczkę Wam to ułatwi. Trzymam kciuki i życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja jestem Mario, ten kanał to Ema Runs. Trzymajcie się, hejka!